Partnerem programu jest organizacja Visit Dubai. Dzień dobry Państwu. Kłaniam się nisko, zimowo, choć jak na razie bardzo gorąco. Pozostajemy w Dubaju, ale dzisiaj na początku będziemy koncentrować się nie na mieście, ale na tym, czym i miasto Dubaj kiedyś było, czyli na pustyni. Mamy mianowicie wielką przygodę, jak mniemam, to się okaże, ale zapowiada się wspaniale, w czymś, co nazywa się Pustynny Rezerwat Przyrody w Dubaju właśnie. A chodzi o to, by pokazać różne oblicza pustyni, by pokazać, jak piękna pustynia może być, jakim wspaniałym, również przyrodniczym skarbem ona jest. Jak powiedziałem, ta część pustyni to jest rezerwat, to jest miejsce chronione. Tylko jedna firma, ta właśnie, urządza tutaj rekreacyjne i poznawcze wycieczki takimi oto starymi Land Roverami. To nie jest jeżdżenie Land Cruiserami po wydmach, bardzo szybko, taki roller coaster pustynny po to, żeby poczuć adrenalinę. To jest rzecz poznawcza w odkrytym aucie. No i zaraz zaczynamy. To jest oczywiście fragment pustyni arabskiej, która jest ogromna. No jest większa niż, dajmy na to, Alaska, więc jest to jej maleńki fragmencik, ale reprezentatywny dla całego pojęcia. Nasze powszechne wyobrażenia w Europie o pustyni to góra piachu, no i wydmy. Tymczasem pustynia wygląda przeróżnie i może być naprawdę przecudna. Na pustyni czy coś rośnie? Tak, rośnie. Zresztą zaraz dojedziemy w miejsce, gdzie ten temat będzie można lepiej opowiedzieć. Tak właśnie wyglądają najczęściej nasze pustynne wyobrażenia, czyli dziewicza łacha piachu, piaskowa wydma. Ale przecież wystarczy spojrzeć kawałek dalej, by zobaczyć mnóstwo roślinności. Ona w tej chwili jest szara, przykurzona, ale wystarczy, żeby trochę padało. Nie pada tu często, ale pada. Sam jak byłem pierwszy raz w Dubaju, to 2 dni padało i to naprawdę potężnie. Wówczas to zamienia się niemal w zielony kobierzec. Jak jest roślinność, to są i zwierzęta. Pewnie nawet będziemy mieli szansę je zobaczyć. Gazele i oryksy. Zresztą pieniądze z biletów wstępu do tego rezerwatu, ściśle chronionego, bo tutaj można poruszać się tylko wyznaczonymi drogami, są przeznaczone również na reprodukcję oryksów, które żyją tu w coraz większej liczbie. No i mamy też góry. Góry Hadżar tam majaczą na horyzoncie. To jest już granica z Omanem. Więc widzicie, w jednym miejscu tyle pustynnego piękna. Czyli mamy to, tutaj ja to zadeptałem, ale wystarczy spojrzeć kawałek dalej na te dziewicze fragmenty piachu. Wystarczy zobaczyć na ową zieloność. Wystarczy spojrzeć na owe majaczące w tle góry. To nie jest Fata Morgana. No i zobaczcie, tylko w jednym miejscu tyle cudów. That's perfect. Skoro po pustyni wozi się gości, to również tych gości, thank you, trzeba nakarmić. Ale karmi się ich tym, co jadali tutaj tradycyjnie Beduini, którzy na tej pustyni żyli i nadal żyją. I właśnie za chwilę zobaczymy takie sztandarowe beduińskie mięsne danie – gotowane tu na miejscu.
Drogie panie, szanowni panowie, szef nie tylko pustynny, pan Manish, lamb uzi. Yes, yes. It's a lamb uzi. It's a traditional Emirati dish, which takes usually 24 hours to cook. So we have all the ingredients here. We have a raw lamb here. Yes, let's show everything. Ah, very nice piece of lamb. And first you have to marinate it. Yes. First you have to put the spices. Yes. So we have all the spices here. We will explain to you how the spices and everything goes here. Okay, what's the So mixture? we have the salt here. We have course. pepper. We have black pepper. We have white pepper. We have sweet paprika here. We have coriander powder, cumin powder, cardamom powder, garlic powder, 7 spices and turmeric. So what we will do is we'll marinate here with all the spices, and then we will be having maple syrup, ghee and saffron. Oh, 7 spices. Is the Ras El Hanout? Is that? No. Ras El Hanout is totally different. That one is used in Moroccan cuisine. Aha. Yes. So these are the 7 spices which are used in Middle Eastern flavors. Okay, doke, I will remember it. I've got a lot of Ras El Hanout, but I will ask if I will prepare uzi at home. I will ask about 7 spices. Yes. Okay, and it's marinated, and after that it's baked. Yes. It is whole cooked into the oven here, which is a pit here with charcoal, and we use usually palm trees and palm leaves, which goes here. And traditionally the uzi is cooked for 24 hours. So if you have guests in the evening, we start the preparation in the morning, we cook it in the morning, and in the evening it's ready for your guests to have it. Okay, but the most important question, have you got ready uzi to show? Yes, we do have ready uzi. Oh, that's the best news. Yes. That's the best We also have rice, which usually it's served with the lamb uzi. So we have rice, which usually goes with the uzi. So the uzi will be presented on the bed of rice. So let's show them to the Polish audience. Sure. Thank you. Hi, chef. Hi, chef. Here is the big reveal what we have done. So here is our uzi, which we have put in the oven. Oh, looks like a piece of art. What a nice bed to stay, full of rice. Yes. So if you see the vegetables and everything is cooked. Yeah. Here. Great. And now I will just show you how tender the meat is. Oh, that's the point of tenderness. So what happens 24 hours? This is the doneness of it. Beautiful. It's like a slow cooking. Yes. It's like sous vide. Yes. Because temperature is not so high. Exactly. So modern days we are cooking in the sous vide and rational oven, but this is what used to happen in the olden days. Of course. Let's try, chef. Let's try. Of course, thank you. Of course, I will try it with huge pleasure. Give you some rice as well, chef. Of course, a bit of rice and almonds on the... Okay. We'll take a big piece because, in Middle Eastern thing, on you the need to be beginning, very, very generous. That will be elegant if I will take a small piece at the beginning. Okay. Chef Manish, this is one of the best lamb in not very short history of my life. Okay. Beautiful. Thank you so much. Fantastic, gorgeous. Thank you so much. Pleasure is all mine. Shukran. Thank you. Fantastic. Thank you. To jest, drodzy Państwo, naprawdę dzieło sztuki. Zachwycające. Tego typu krzewy potrzebują wody tylko z nieba. Ale jeśli pojawiają się drzewa, oznacza to, że woda musi być pod spodem. I to jest drzewo, jest ich tu kilka, które po arabsku nazywają się gaf. I zresztą mają taką nazwę na całym świecie. No nie sprawdzałem wszystkich języków, ale po polsku też się na to mówi gaf. Owo drzewo rośnie tutaj, mimo że to nie jest oaza w tym sensie, że woda tryska na zewnątrz i ludzie tu mogą żyć. Ono rośnie tu dlatego, że ma niezwykłą zdolność sięgania korzeniami w głąb, nawet do 65 metrów w dół. No i tak sobie rośnie wiecznie zielone ku uciesze naszych oczu i ku urozmaiceniu pustynnego, wcale nie monotonnego krajobrazu.
Jedną z atrakcji takowej wycieczki po pustyni jest również przejażdżka na wielbłądach. Nie będę na wielbłądach jeździł, ani nawet na wielbłądzie jednym, ponieważ robiłem to już wiele razy. No i jestem być może za gruby. Nie jestem. One nie takie ciężary w karawanach zwykły dźwigać, ale chciałem wam koniecznie je pokazać, dlatego że to daje dopiero pełny obraz tego, czym jest pustynia i dzięki czemu i dzięki komu człowiek mógł tutaj wieść samodzielne życie. Bez wielbłądów, bez tej roślinności, bez tych drzew, tego życia by nie było również kiedyś bez gazeli, na które polowano przecież. Dzisiaj tutaj się tego nie robi. Ale to dopiero wszystko razem pokazuje nam ów obraz, który jest dla nas, którzy przybyli z odległych stron świata, czymś niezwykle romantycznym, a dla ludzi miejscowych, no to jednak nie było aż tak romantyczne, no bo pojeździcie sobie przez 2 godziny na wielbłądzie, wiecie, jak strasznie boli tyłek. Ja wiem, właśnie dlatego nie chcę na tego wielbłąda wsiąść, ale nie muszę, doprawdy nie muszę. Chodzi o to, by to wszystko było razem w jednym zwierciadle zobaczone. A żeby owo zwierciadło pokazywało nam całość, musimy zająć się jeszcze jednym zwierzęciem. Szanowanym tutaj chyba nawet bardziej dzisiaj niż wielbłąd, chociaż zarówno wielbłądy, jak i zwierzę, które za chwilę zobaczymy, ma swoje osobne szpitale. Są tu szpitale, rzecz jasna, dla ludzi, są szpitale dla wielbłądów i są jeszcze szpitale dla kogo? To za chwilę. Owo zwierzę to sokół. Sokoły nie są stąd, ale są ptakami wędrującymi. W swoich wędrówkach tutaj odpoczywały. Wówczas je łapano i tresowano. Po co? Po to, by pomagać ludziom w polowaniach na pustyni. Sokół to najszybsze zwierzę świata. Kiedy wiatr jest sprzyjający, rozwija prędkość do 300, niemal 80 km na godzinę. No i w tej chwili sokolnictwo i sokoły to symbol prestiżu. To jeden ze zwierzęcych symboli tego świata, tej części świata właśnie. Jeśli podróżuje się z sokołem, oczywiście w klatce, samolotem, to on nie jest wsadzany do luku bagażowego i nie może lecieć w klasie ekonomicznej. Musi lecieć w biznesie albo w premium. No i na siedzeniu ta klatka z sokołem obok swojego właściciela stoi. I tak razem jeżdżą. Jak już wspominałem, są też dla nich szpitale. I właśnie tutaj mamy najwspanialszą tresurę sokołów, najwspanialszych sokolników. I za chwilę taki pokaz będzie i naszym udziałem. Oczywiście nie ja będę tutaj dyrygentem i już oddaję sokoła temu, komu trzeba go oddać. So you'll also see I'm facing him into the wind. It's much easier for him to take off that way. He uses less energy. So if I'm actually hunting with him, I want to save as much energy as possible, of course, before that. Zmiany klimatu dotyczą całego świata, również tej jego części. Po pierwsze, jak na środek zimy w ciągu dnia było niezwykle gorąco. To się może zdarzyć, ale słońce już zaszło, a my dalej jesteśmy w krótkich rękawkach. Jest ciepło. Normalnie na pustyni o tej porze roku, jak zajdzie słońce, może być przerażająco zimno. Nie jest. Jedziemy spać. Oto jeden z obozów Platinum Heritage, czyli owej kompanii, która obsługuje owo Eco Giro pustynne. To jest rzecz wzorowana na beduińskiej wiosce. Tutaj będziemy jedli kolację i tutaj będziemy spali. Kolacją wam już nie będę zawracał głowy, gdyż w roli
Nie, w zasadzie to tak, a tu stópki. Gdyż w roli głównej wystąpi jagnięcina, którą już znacie. Zdejmuję buty, żeby nie nanieść piachu do środka, więc duży krok. To lokum przeznaczone dla Agnieszki i dla mnie, choć jest czteroosobowe, to tamto podwójne łóżko sprawdzi się doskonale. Sen będzie, mam nadzieję, wspaniały, pustynnie głęboki, ale nie będzie on bardzo długi, gdyż jeszcze przed świtem musimy się zerwać i mam nadzieję, że czeka nas rzecz niezwykła. Ale to jutro, czyli za sekundkę. Nad pustynią jeszcze nie wzeszło słońce. Jest 6 rano. Jesteśmy po 2 kawach z kardamonem, ale przed śniadaniem, bowiem to właśnie przed nim czeka nas ta atrakcja. Słyszycie ten dźwięk? Widzicie, co się dzieje. Wzniesiemy się wielkim balonem nad to morze piasku. Liny rzucone, wznosimy się. Czuję się niezwykle bezpiecznie. Nasz kapitan jest z wileńskiej szkoły baloniarskiej, a oni tam są niezwykle precyzyjni i doskonali. Lataliśmy balonem nad Wilnem. Wiecie, oni muszą uważać przede wszystkim, żeby na Białoruś nie wlecieć. Ale my tutaj, cóż, mamy ogrom pustyni. Najwyżej możemy znaleźć się w Omanie, a to jest całkiem bezpieczne. Przepraszam, muszę się rozejrzeć. Wznieśliśmy się błyskawicznie, wiatr jest pomyślny. Lecimy z prędkością niemal 40 km na godzinę. Słońce jeszcze nie pojawiło się ponad linią horyzontu, powoli wschodzi. Za chwilę będzie tam, za chwilę zobaczymy więcej, ale to, co widzimy już w tej chwili, jest po prostu obłędnie piękne. Lot balonem może być aktem desperacji, jak w przypadku premiera francuskiego Leona Gambetty, który wydostał się w 1870 roku z oblężonego Paryża, udał się do Tours, by stawiać dalej opór Prusakom, co zresztą się nie do końca udało, ale wyleciał. To był pierwszy historyczny lot balonem, ale akt desperacji, a my tu mamy czystą przyjemność. Wiele balonów w powietrzu i wspaniały pejzaż. Na pokładzie są nie tylko ludzie, jest również symbol tego kraju, sokół wędrowny i dalszy ciąg sokolniczych pokazów. Jest jeszcze lepiej niż wczoraj mówiłem, wspominałem o tym, jak ważne są sokoły, że podróżują lepszymi klasami w samolotach, ale jak się teraz dowiedziałem, wcale nie w takich klatkach dla nich. Po prostu siedzą na siedzeniu. Mają kapturek na głowę zakładany, który odcina im widzenie i sobie tak siedzą. Kapitan specjalnie obniżył lot. Jesteśmy tuż nad pięknymi, wydmowymi formacjami. Zasuwamy, naprawdę zasuwamy, korzystamy z wiatru. Nasz balon jest ogromny, tamten jest mniejszy. On był przed chwilą znacznie przed nami, ale w tej chwili mkniemy. Ponieważ jest dużo chmur, więc jest ciepło. Gdyby niebo było czyste, mogłoby być parę stopni na pustyni o tej porze roku i tej porze dnia. Na wielu pustyniach już byłem, na niektórych jadłem i spałem, ale szczerze mówiąc, podobnej rafinady jeszcze nigdy nie doświadczyłem. Po locie balonem zabrali nas organizatorzy do osobnego obozu, który w tym wypadku będzie służył jako śniadaniownia, wykwintna śniadaniownia. Mamy pawiloniki, każda ekipa, każde towarzystwo osobno dostanie tam śniadanie. Zobaczcie, jak to wygląda. Jest woda, są palmy, jest mini oaza i tu właśnie śniadać będziemy. Warunki pustynne, ale śniadanie królewskie. Można było wybrać zestaw, który
jest dedykowany jednemu z żywiołów. No więc mamy tutaj dla Was i dla nas ogień, czyli ostre kiełbaski chorizo, pikantny kurczak i grzanka z chili. Mamy też wodę. Tutaj z kolei krewetki, krab, mango, grejpfruty. Do tego można było wybrać rodzaje jajek. Jako ludzie dbający o dietę wybraliśmy jajka w koszulkach, jajka poszowane. Na grzance mamy tu jeszcze owoce, mamy wybór pieczywa, mamy francuskie konfitury, mamy francuskie masło, mamy wodę, mamy dla zaostrzenia apetytu świeżutki sok z marakui. No po prostu mamy niemal to, co chcemy. Cudowne śniadanie. Pięknie jest zaostrzyć sobie apetyt, wznosząc się nad pustynią, a potem korzystać z dobrodziejstw nie tylko pustyni, ale również ludzkiego zmysłu, elegancji i poczucia piękna. Oporządziwszy się w hotelu, zmywszy z siebie piasek pustyni, przebrawszy się, wyruszyliśmy znów tym razem w miasto, po to, żeby zobaczyć jego najstarszą część. No i właśnie płyniemy akwenem, który jest rodzajem małej zatoczki, która jest mini fragmentem Zatoki Wielkiej, czyli Zatoki Perskiej, bo to są te same wody. Po tej ręce mam dzielnicę o nazwie Al-Fahidi. Po tej ręce mam dzielnicę o nazwie Deira. I są to dwie najstarsze części miasta. A jednostka, którą płyniemy, to jest tradycyjna tutejsza arabska łódź. Ona nazywa się Abra. Bez kadabra. Abra po prostu. To właśnie kontakt z morzem sprawił, że w XVIII wieku założono tutaj osadę znaną dzisiaj jako wielkie miasto Dubaj. No bo tak, morze, a więc rybołówstwo, dookoła pustynia, bardzo ważna rzecz. A poza tym w tymże morzu żyły obficie perłopławy, więc łowiono perły i te perły wysyłano w świat wodą, handlowano nimi. Poza tym, skoro pustynia, to przybywały tutaj karawany z różnymi towarami. Zatem to handel legł u początków powstania Dubaju. I wydaje się, że handel to jest rzecz, która w dalszym ciągu najbardziej stymuluje jego mieszkańców. W dzielnicy Deira od zarania królował handel. To wszystko, co tutaj wokół widzicie, to jest targ, czyli suk. Zatem nie przechodźcie albo też nie przejeżdżajcie ową uliczką mimo, tylko zagłębcie się w uliczki boczne, a wtedy suk sam do was przyjdzie. Różne części targu są podzielone wedle towarów, które dominują na straganach. I tutaj jesteśmy w części przyprawowej, co zresztą czuć i widać. Ale też zawartość tych straganów pokazuje nam, w jakiej części świata jesteśmy i jaka to jest mieszanka nie tylko smaków z najbliższej okolicy. No bo to bardzo pasuje do Półwyspu Arabskiego. Arabska wersja kary mianowicie, no ale to już jest Magreb. Harissa jest to tutaj znane, ale nie jest to rzecz pierwszej potrzeby. Tanduri, no wyraźne wpływy hinduskie. Wielu mieszkańców dzisiejszych Dubaju to są właśnie ludzie z Indii. Zresztą, jeszcze o tym nie wspominałem, różne są szacunki, ale mówi się, że między 5 a 10% mieszkańców tego emiratu to jest ludność rdzenna. Reszta to są ekspaci, robotnicy, biznesmeni, no i w ogóle tacy, którzy wybrali tutaj życie. Wąskie uliczki, bo to jest naprawdę stary suk. Część z odzieżą nieco nam zakłóca ogląd, ale wracamy już do części przyprawowej, a tutaj również kwiaty.
To jest oczywiście anyż gwiaździsty, to jest kora cynamonu. To wygląda jak szafran, ale nim nie jest. To jest tańszy szafranu odpowiednik, mianowicie wnętrza kwiatów słonecznika. To daje tylko kolor. I jeśli już mamy wybrać jakiś szafranu substytut, to jest lepsze niż sztuczny kolorant. Taki można kupić na przykład w Hiszpanii, ale nie daje tego smaku i aromatu, który ma szafran. Zresztą szafran tutaj w bardzo dobrych cenach również kupić można. Idziemy dalej. To jest właśnie krokus, którego pręciki zwane są szafranem i to jest szafranowi poświęcony butik. Widzicie wyraźnie różnica w kolorze. Szafran jest bardziej intensywny niż to, co widzieliśmy przed chwilą. Można to kupić oczywiście szafran na wagę, ale można kupić różne inne rzeczy. No tylko to, co jest na wystawie. Tu jest szafran w torebkach, taki by moczyć to w sosach i zrobić sobie infuzję szafranową. Jest szafranowy syrop również. A jakby ktoś w ogóle nie chciał szafranu, to ma tu jeszcze jedną rzecz godną uwagi. Mianowicie wielbłądzie mleko w proszku. Oto osobna, najbardziej dla wielu spektakularna część targu. Nazywa się ona Goldsuk. No więc jak sama nazwa wskazuje, jest poświęcona złotu, biżuterii, głównie ze złota i niektóre z tych rzeczy są doprawdy niezwykle spektakularne. No, przyjrzyjmy się jednej z wielu witryn. To jest coś, czego me oczy nigdy wcześniej nie widziały. Spójrzcie na to. To wygląda jak złota kolczuga rycerska niemal. No to jest jeszcze większe. Do tego dochodzą drogie kamienie w tamtym wypadku. Więc jeśli zwiedzacie to miejsce parami, to proponuję rozdzielić się swojej żonie albo też partnerce. Pozwólcie buszować tutaj, a sami zaszyjcie się w dziale przypraw. Ten kwartał Starego Dubaju nazywa się Al-Sif. Odnowiono to w roku 2017. Niektóre domy zrekonstruowano, aby nadać temu wygląd miasta sprzed 150, a nawet 200 lat. No i zwiedzamy to oczywiście. Chodzimy z przyjemnością po tych uliczkach, gdyż nad niektórymi, a w zasadzie nad większością, zawieszone są takie bardzo przyjemne płachty zacieniające przestrzeń, ale też idziemy tu w jednej bardzo ważnej sprawie. Lokal nazywa się Al-Fanar, a to oznacza po arabsku latarnię morską. Zgodnie z nazwą, zgodnie z jej logiką, specjalizuje się w miejscowej kuchni morskiej. No więc mam przed sobą wyłącznie rybne oraz owocowo-morskie specjały. Zacznijmy od tego. Wygląda jak skwarki, ale to oczywiście nie są skwarki. To się nazywa habul, a jest to ikra, która smażona jest w głębokim tłuszczu, panierowana oczywiście. Zaraz będę próbował, ale najpierw muszę wam o wszystkim powiedzieć. To ze względu na swój kształt w całym arabskim świecie, a również w Turcji, nazywa się kofte. I są to właśnie takie pulpeciki, tylko rzecz jasna z ryby. Bardzo tu pachnie kolendrą i kardamomem, no bo z kolei ta rzecz jest nakolendrowana i nakardamonowana. To jest mięso takiej specjalnej odmiany niewielkich rekinków, z którego robi się właśnie taką siekankę. To oczywiście każdy rozpozna. Mamy tutaj miejscowe krewetki, całkiem spore z rusztu. Mamy kalmary, widzicie, to też jest przyrzucone, więc pewnie miejscowa mieszanka kary jest użyta. No i mamy w końcu rybę z rusztu, która również jest natarta aromatycznymi przyprawami. To jest, dobra, zrobimy to tak, żeby był z tego pożytek dla wszystkich. Po prostu dobierzemy się do środka trochę tej ryby. Widać, że jest nieprzepieczona. I teraz sos, który jest właśnie do tego. Tu jest jeszcze jeden dodatek. No, nie mogę się powstrzymać.
super ryba, soczysta. Sałatka, wiadomo, to jest taki sos na bazie octu, pomidorów i chili. No więc, moi drodzy, trochę cytryny. Zaczynamy od smażonego kawioru. Chrupiący, świetny. Pewne. Ekstra. To bardzo przypomina portugalską koncepcję pastéis de bacalhau. No po prostu ryba, która jest wcześniej posiekana, uformowana, usmażona. Więc widzicie, wystarczy troszeczkę od pustyni się odsunąć, by móc cieszyć się wspaniałą morską dietą. Co właśnie czynić będę? Rekin, bardzo proszę. Jest dobrze. Na koniec wspomniana już dzielnica Al-Fahidi, która swoją nazwę wiedzie od fortu. Jest to najstarszy zachowany budynek w mieście. Proszę wycieczki, pochodzi z roku 1787. Z jednej strony bronił mieszkańców przed atakami piratów od strony morza, a od strony pustyni bronił przed atakami beduińskich plemion. My się nie będziemy przed niczym bronić, a jeśli już, to możemy się tylko bronić przed nadmiarem jedzenia, bowiem czeka nas za chwilę emblematyczna kolacja. Arabian Tea House, tak się nazywa miejsce, ale to wcale nie będzie tylko herbatka. Sami widzieliście, co było na obiad. No, dietetyka pełna, ryby. No więc teraz mamy potężny, mięsny i tradycyjny stół. Ta restauracja, jak i poprzednia, specjalizuje się w kuchni z Emiratów, w tutejszej kuchni. A jaka jest ta kuchnia, gdyby ją chcieć umiejscowić pomiędzy kuchniami dużymi? No z pewnością ma wyraźne wpływy hinduskie. Ma wpływy hinduskie, ale ma też wpływy perskie. No to jest bardzo piękna mieszanka. Zacznijmy od dania, na które najbardziej czekam. Bardzo słynna rzecz, mianowicie mahbus. To jest bardzo długo duszona jagnięcina z ryżem i ciekawą niezwykle rzeczą. To jest charakterystyczny gatunek takiej czarnej cytryny, która jest suszona. Zwykłe cytryny też się tutaj suszy i tego odrobinkę się bierze razem z ryżem i mięsem, gdyż to nadaje całości niepowtarzalnego smaku. Zobaczcie, nie używam w ogóle noża. Mięso rozpada się na kawałeczki. To jest miejscowa wersja curry, czyli kurczak. Kurczak, który jest również niezwykle długo duszony w sosie z pomidorami, okrą, ziemniakami i również takowa cytryna tutaj jest. Można w Polsce kupić kiszone i suszone cytryny, zresztą z krajów arabskich sprowadzone. Takich czarnych nie widziałem, ale to jest podobny efekt. Zobaczcie, jakie to jest miękkie. Również widelec. I teraz coś, co nazywa się tikka. Tak jak w Indiach. To są mianowicie szaszłyki jagnięce. Mięso jest w kostkę krojone, podawane na chlebku. Te frytki to już współczesność, ale cała reszta wygląda tak, jakby to było przygotowane 100 lat temu. Nie w sensie, że wyschło, tylko takie same rzeczy 100 lat temu podawano. Tu mamy ryż, tu mamy taki śmieszny makaronik. Do tego je się sos z jogurtem, je się placki, je się pire z ciecierzycy, łaszisz, je się również bakłażany. To jest wszystko niezwykle piękne dla oka, ale mahbus, moi drodzy. Rzeczywiście tej cytryny trzeba bardzo dozować. Ona wypełnia
niezwykle skondensowanym aromatem usta. Mięso jest mięciuteńkie, mięso jest poezyjnie dobre. No to jeszcze kurczaka trochę. Nie tylko pachnący, ale smakujący całą gamą przypraw korzennych. No i tikka. Tradycyjna kuchnia. Oczywiście są tu restauracje z całego świata. W odcinkach z Dubaju widzieliśmy przeróżne, ekstraordynaryjne adresy. Ale to jest korzeń, to jest kulinarna prawda o tym regionie. Moi drodzy, czeka nas wspaniała kolacja. Już to wiem. Pamiętajcie, Arabian Tea House. Ciao.